Witam wszystkich hodowców, dobry lot. Drodzy hodowcy, w dzisiejszym materiale postaram się odpowiedzieć na niektóre pytania, które były pod filmikiem, plus opowiemy, co u nas w hodowli, jak to wygląda, w którym kierunku idziemy, ale może po kolei. Jedno z pierwszych pytań pod filmem, które było, to czy ronidazol i czy metronidazol są antybiotykami. Tak, są to antybiotyki i zarówno metronidazol, jak i ranidazol jest pod nadzorem, metronidazol pod nadzorem farmaceutycznym, ronidazol pod nadzorem weterynaryjnym, także na obydwa te leki wymagane są po prostu zalecenia czy lekarza weterynarii, czy recepta od lekarza ludzkiego. Drugie z takich pytań na temat odrobaczania. Tutaj jeden z hodowców na targach w Katowicach bardzo cenną uwagę zgłosił, żeby też hodowcom uświadomić, że jeżeli stosujemy w jednym roku na przykład te smarowanie brzuszków połączone z tym naszym pyrantelum, to żeby na przykład za rok, najpóźniej za dwa, zrezygnować na przykład z pyrantelum, czy zrezygnować z tego, a zamiast tego wprowadzić inny lek, czyli na przykład levamizol. I tu też taka cenna uwaga, bo chodzi o to, o co? O to, żeby po prostu te pasożyty nie podawać tego co roku tego samego, ponieważ one też w jakiś sposób potrafią się uodpornić i te odrobaczenie nie będzie do końca za parę lat takie skuteczne, jak po prostu po pierwszych razach. Tu jedno z pytań było, jedno z stwierdzeń, może nie pytań, było, że U200 Stolisana jest lepsze od Ivermectyny. No drodzy hodowcy nie, ponieważ to jest to samo. Także U200 to jest Ivermectyna może być U200, jeżeli ją przelejemy, dodamy do niej marżę tam 1000% i naklejemy na nią etykietę U200, to będzie wtedy U200. Ivermectyna i U200 to jest to samo. Jeżeli chodzi to jeszcze o odrobaczanie, to powiem taką rzecz, bo to też działa na piórejady ta ivermektynka, z tym, że ja osobiście i swoim klientom nie zalecam stosowania tej ivermektyny na piórejady w trakcie sezonu. Oczywiście, jeżeli gołębie mają robaki, no to jak najbardziej tą ivermektyną możemy odrobaczyć i wtedy też zarówno zadziałamy na piórejady. Ale w przypadku, gdy mamy gołębie podczas lotów tylko z piórejadami, nie ma robaków, to raczej nie zalecałbym tutaj używania ivermektyny, dlatego że jest ona bardzo mocną substancją i oddziałuje na organy wewnętrzne, więc na pewno też ma wpływ na formę gołębi. I tutaj w trakcie lotów, to drodzy hodowcy, zalecałbym zakupienie takiego lekarstwa czy preparatu, ono jest bez recepty, z apteki, nazywa się to Sora Forte. Zresztą bardzo mocno jest to reklamowane w aptekach, czy w telewizji, czy w radiu jako lek na wszawicę dla dzieci. No moi drodzy, jeżeli dziecko na wszy to działa, a mniej więcej piórejady są z podobnej grupy pasożytów, no to jeżeli dziecku się nic nie dzieje, pryskamy mu taką buteleczkę z sprayu na włosy i nawet jeżeli dziecko to, że tak powiem, poliże, nic mu się nie stanie, to tym bardziej gołąbkom też nic się nie stanie, więc jest to bardzo bezpieczne i to działa głównie tylko na piórejady i na te pasożyty, które są na ciele gołębia. Potem następne pytanie mieliśmy odnośnie sprawy z Małopolską. Sprawa z Małopolską jest rozwojowa. Na tę chwilę nie mogę zbytnio powiedzieć nic więcej, ponieważ jest to w toku. Sprawa nie została, że tak powiem, zaniechana, została zgłoszona do prokuratury, tylko odbywają się po prostu czynności procesowe, na które my nie mamy wpływu. No, nie jest to, że tak powiem, jeden z dwóch panów, których ostatnio było głośno w polityce. Mam nadzieję, że wyrok też w stosunku do niego będzie zupełnie inny niż tych dwóch panów, także poczekajmy na rozwój wydarzeń. Z tego co wiem, to nawet w zarządzie głównym, w sensie jako organizacja, też po prostu poczyniają kroki i nabiera ten obrót właściwe sprawy, bo z tego co wiemy, no to nie tylko to oszustwo było na wspólnym gołębniku, ale to oszustwo też było po prostu uprawiane w oddziale, więc jak dla mnie jest to zorganizowana grupa przestępcza, kwota wyłudzenia, jak to policzymy, ponad 1 000 000 złotych. Także drodzy hodowcy, temat, jeżeli będę wiedział coś więcej, będę mógł już ujawnić te sprawy, na pewno to ujawnimy. Niemniej jednak, drodzy panowie, nie martwcie się, jeszcze raz powiem, sprawa nie została zarzucona, nabiera mocy prawnej. Jak mówiłem wcześniej, niestety to będzie troszeczkę trwało. I teraz, drodzy hodowcy, opowiem Wam kolejną technikę, czy możliwość, którą my u siebie w laboratorium stosujemy. Ja też stosuję to u swoich gołębi. Temat odgrzybiania. No niestety najpierw powiem tak, może skąd te grzyby się biorą? Najczęstsza przyczyna grzybic w Polsce u gołębi to jest to, że ładujecie na pałę te saszetki, te leki, robicie kurację po 21-30 dni. Ja nie wiem, kto to wymyśla, kto jest taki mądry,
ale zalecałbym hodowcom, żeby sobie zrobili taką 31-dniową czy 20-dniową kurację 5 czy 6 antybiotykami. Zobaczymy, jak się po tym będą czuć. Także pierwszy, najważniejszy przyczyna grzybicy to jest wyjałowienie organizmu na wskutek kuracji. I powiem tu taką rzecz, miałem takich paru klientów, że dalej są moimi klientami, ale trochę ich mentalność się zmieniła, że mówili mi tak: Panie Tomku, do sezonu, czyli powiedzmy do stycznia jest wszystko dobrze. Potem od marca zaczynają się problemy. Lęki, wychowy, nic nie idzie. Ja mówię, no ale co Pan robisz te 2 miesiące? No to gość mi pokazał rozpiskę, którą mu kolega, nie wiem, który ma chyba sklep, mu zafundował. No do tego gołębie nie piły, nie jadły czystej wody, tylko non stop jakieś mieszanki, dyrdum, fixum. W ogóle jak pokazał mi te puszki, połowa puszek jest napisane byle co, bez żadnego producenta, bez żadnego składu. No nie wiadomo, to mogła być woda z cukrem, pudrem. Także drodzy hodowcy, jeszcze raz, pierwsza rzecz to są grzybice, biorą się z nadmiernego używania antybiotyków. I druga rzecz, najczęstsza, to są karmy. Niestety problem ze zbożem, jaki mamy, to wszyscy wiemy, jest to problem ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy. W szczególności my tu w Polsce jesteśmy narażeni, tak powiem, na pierwszej linii na te zboże felerne z Ukrainy. Niemniej jednak te zboże nie tylko pod względem grzybicym jest problemem, bo grzybice u siebie w laboratorium, czy jakieś gronkowce, paciorkowce, salmonelle na karmie, to wszystko możemy sprawdzić. Niemniej jednak u siebie w laboratorium nie badamy jakby karmy pod kątem pestycydów. A obawiam się tutaj, że pestycydy i te metale ciężkie, te po prostu opryski będą no, też bardzo dużym problemem po prostu w tych karmach. No ja akurat tego nie robię. Próbujemy tu się dogadać po sąsiedzku z instytutem, który się tym zajmuje, bo to są zupełnie inne aparaty, zupełnie inna technologia, po prostu są to związki chemiczne, my w tych strukturach nie działamy, ale być może zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało kosztowo, bo żeby nie było tak, że badanie karmy będzie kosztowało na pestycydy tyle co 2 palety, bo to też mierzmy siły na zamiary, żeby coś się opłacało, to trzeba po prostu, żeby to było relatywnie tanie i korzystne dla 2 osób, czyli dla jednej strony i dla drugiej. No ale wracając do jakby trzecia jeszcze przyczyna tej grzybicy, no to są złe warunki w gołębniku. Dlatego dużo osób tam uważa, że sprząta raz do roku, niektórzy nie sprzątają w ogóle, twierdzą, że gołębie mają zdrowe. Ja uważam, że gołębniki no trzeba co jakiś czas sprzątać. Nie musi być to codziennie, ani co 2 dni, ani może nawet i niektórzy powiedzą, że nie sprzątają mi pół roku. No ja uważam, że raz na czas trzeba je wysprzątać, ponieważ jeżeli gołębnik jest wilgotny, jest tam wilgoć, to wszystko się tam kumuluje i jak potem te gołębie zaczynają się pierzyć, to wszystko zaczyna machać skrzydłami, to wszystko się unosi i te gołębie po prostu mają potem zawalone drogi oddechowe, nie tylko grzybicą, ale i tym pyłem. Także to są takie, jakby jeszcze raz wrócę, 3 największe rzeczy związane z grzybicą. Czyli pierwsza, walenie leków za dużych ilościach, druga, złej jakości karma, trzecia, to są warunki bytowe gołębników, a czwarta, najczęststsza przyczyna, to jest to, że hodowcy narobią sobie jakichś warzywnych swoich papek, ciapek i ja to oczywiście popieram, tylko przechowujmy te papki, ciapki w rozsądnych warunkach. Bo jeżeli my tą papkę, ciapkę, tam buraczki, czosneczki zostawimy na słońcu na 30 paru stopniach i to się tam zakiśnie, wytworzy się tam pleść, grzybica, to gołym okiem to będzie niewidoczne, ale sami sobie te gołębie będziemy zatruwali. Więc to jest też ważna rzecz. Teraz jak już wiemy, z czego ta grzybica się mniej więcej bierze, to teraz, drodzy hodowcy, powiem Wam, jak to leczyć i czego my u siebie używamy. Więc w naszej tutaj laboratorium i hodowli używamy najczęściej 2 takich preparatów. Ich jest zdecydowanie więcej, no ale pokażę Wam na razie 2, bo tymi 2, nawet jak je przedawkujecie, to nie zrobicie sobie krzywdy, po prostu to jest w miarę bezpieczne, żebyście to mogli podać, bo są też jeszcze inne 2 preparaty, ale nie powiem ich, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że po prostu jakbyście przedawkowali i to wymieszali, to te gołębie zabijecie. Ale takim produktem, który najczęściej jest używany, jest rozpowszechniany, 90% hodowców zna, to jest fungi stolisana. Fungi stolisana zawiera nic innego jak zwykłą nystatynę. Czyli coś takiego. Nystatyna, tabletki, można je zakupić w aptece. Koszt takich tabletek to jest około 30 zł. I jest też nystatyna w zawiesinie. Można też tę nystatynę w zawiesinie kupić, ale według moich przeliczeń, moich autorskich dawek nie opłaca się to finansowo, ponieważ po prostu nystatyna w zawiesinie jest bardzo mało stężona. Jeżeli zazwyczaj hodowcy posiadają dużą ilość gołębi, więc moim zdaniem to jest najbardziej opłacalne, najbardziej praktyczne pudełko. Takie pudełko kosztuje około 30 zł, a porównajcie sobie, ile kosztuje puszka stolisana, która zawiera dokładnie to samo,
A te pudełko jest nawet mocniejsze, jeżeli chodzi o stężenie, niż ta puszka Stolisana. Jak my to robimy? Robimy to w ten sposób, że przyjmujemy dawkę, jedna tabletka na 15 gołębi. Te osoby, które widziały ten filmik wcześniej z metronidazolem, no to robimy dokładnie tak samo. Przeliczamy dawkę, czyli powiedzmy mamy 30 gołębi, jedną tabletkę rozpuszczamy rano na karmę, oczywiście pomieszaną z wodą, drugą tabletkę wieczorem na karmę i tak to po prostu odgrzebiamy około 3-4 dni. Czyli to jest jedna rzecz, nystatyna, którą stosujemy na odgrzebianie gołębi. Drugą rzecz, którą używamy i którą, nie wiem czy osoby znają, czy nie znają, to jest akurat, to jest przykład, to jest syrop o nazwie Fluconazol Hasco. Ale jakbyście, to jest oczywiście to i to jest na receptę, ponieważ to są mykostatyki, które podlegają nadzorowi farmaceutycznymi. Ale takie recepty może wystawić zarówno lekarz weterynarii, zarówno lekarz rodzinny, dentysta, ginekolog, urolog, kto bądź. I teraz, jeżeli na przykład lekarz weterynarii, to zaraz powiem na końcu, ale wróćmy do tego fluconazolu. We fluconazolu mamy, najważniejsze dla nas jest nie nazwa tego preparatu, że on się nazywa fluconazol, flucomyxon, flukozykson. Jeżeli pójdziecie do apteki, czy pójdziecie do jakiegoś lekarza i powiecie, że chcecie fluconazol, jeszcze raz powtórzę, fluconazol w syropie, to dostaniecie fluconazolum w syropie. A czy to się będzie nazywało fluconazol, flucomyxon, to tak jak panowie chcecie kupić gorzołę. Czy się nazywa wyborowa, żytnia, czy krajowa, wszystko to jest gorzołą. Tak samo tu, kupujemy fluconazol i wtedy dostajemy fluconazol. Tu ja mam taką buteleczkę 150 ml, przepraszam, razem z dozownikiem, taki płyn przeźroczysty, tak to wygląda. Ja podejrzewam, że zaraz znajdą się amatorzy, którzy będą to rozlewać, rozcieńczać i sprzedawać pod swoją nazwą. No i tutaj też hodowcy, o fajna rzecz, taką wrzutkę zrobię. Gdybym wobec Was nie był taki uczciwy jaki jestem, to sam bym ten syrop przelał do innej butelki i kasowałbym koszt około 35 zł. Zarobiłbym 300 i tak byście kupili. No taka jest prawda, bo wystarczy Wam coś zapakować w ładne opakowanie, nakręcić parę filmików i kupujecie to na potęgę. Ale ja jestem wobec Was uczciwy i powiem Wam szczerze, że jeżeli te tabletki, pomimo tego, że Wam podaję dawkowanie, a będziecie robić to co tydzień, będziecie to podawać na pałę, bo nie zaszkodzi, to tym gołębiom rozwalicie nerki, rozwalicie im stawy, ponieważ one też, jeżeli nie ma grzybicy, to skupia się to na wielu innych rzeczach. Ale jak ten fluconazol się podaje? Fluconazol podajemy w systemie też na karmę, 1 ml na 3 gołębie, dawka dzienna. Czyli jeżeli mamy 30 gołębi, to podajemy 10 ml, 5 rano, 5 wieczorem na karmę przez około 3-4 dni. Ja u siebie, u swoich klientów przy silnych grzybicach zalecam takie coś. Najpierw jedziemy 3-4 dni na karmę nystatynką, potem do wody tam jakieś jodynki, dupinki, inne rzeczy. Za około 10 dni dajemy inny lek. Dlatego, że z grzybicami ciężko się grzybice leczy, długo się leczy, dlatego zazwyczaj zalecam, żeby po prostu zrobić 2 leki naprzemiennie. Podkreślę to jeszcze raz, przy dużych zagrzybieniach organizmu. Jeżeli te zagrzybienia są mniejsze, no to można jednym. Mamy też jeszcze inne leki, które używamy, ale tak jak mówię, nie chcę tu ich zdradzać, dlatego że możecie sobie nimi zrobić krzywdę. Pauza. Teraz, drodzy hodowcy, mam nadzieję, że pokazałem, że zarówno tabletki, jak i syrop, jak i kapsułki, jak i inne rzeczy, bo też takie było pytanie pod filmikiem, czy można ten jakby system podawania leków zastosować do kapsułek, do syropów, do innych rzeczy. Moim zdaniem tak, oczywiście. Ja to stosuję zawsze. Po prostu przeliczam ilość kapsułek, nie na wodę i powiem to jeszcze raz, do bólu. Jak ktoś do mnie zadzwoni i się zapyta ile wody, to się rozłączę. Nie pytamy na ile wody, tylko ma być taka ilość dawki na konkretną ilość gołębi. Czyli przeliczamy wszystko na ilość sztuk gołębi, która ma odpowiadać konkretnej masie ciała. Bo niezależnie czy gołąb wypije litr wody, czy 2 litry wody, dawkę podajemy zawsze na masę ciała. Dlatego tu jeszcze odpowiadam raz. Kapsułki, syropy, ampułki, tabletki. Oczywiście, drodzy panowie, można stosować w ten sam sposób, który tu wcześniej prezentowałem na filmikach. Tu, drodzy hodowcy, odpowiadam na kolejne pytanie. Mianowicie ktoś tam z ludzi napisał, że czarnej samicy już na pewno nie odzyskam, że coś się stało, że pan Grzegorz jej nie odda. Nie wiem skąd takie podejrzenia, takie insynuacje.
Czarna samica została zwrócona, za to dziękuję panu Grzegorzowi. Kooperacja się udała, a to jest efekt tej kooperacji. Jest to piękna samiczka o numerze 1787 z tamtego roku, otrzymana od pana Grzegorza za współpracę, bardzo podobna do matki. No to jest samiczka młoda, także ona jeszcze nie jest sparowana. Dopiero końcem marca, początkiem kwietnia puścimy ją w pary. Mamy takich gołąbków późniejszych, tam jeszcze z 3 czy 4 i że tak powiem ze swojego doświadczenia z tamtego roku wiem, że te młode gołębie, takie wczesne parowania w lutym, no nie udawało mi się to, więc też nie chciałem jej tu, że tak powiem, nadwyrężać. No, samica młoda, zobaczcie, ładna samica, także no kolejna perełka nasza czarna, to jest Young Black Greg, czyli młody Black Greg, bo Lady Black Greg jest w innym gołębniku, to też pokażę. Tu taką ciekawą kooperację zrobiliśmy z kolegą Markiem Sikoniem z Chicago. Marek mianowicie zakupił parę gołąbków w Polsce. Te gołąbki w chwili obecnej są u mnie. Postanowiliśmy gołębie połączyć, moje gołębie między jego gołębie i gołębie te będą wysłane na wspólny gołębnik. Jak coś wygramy, to się dzielimy, jak nic nie wygramy, to próbujemy dalej, ale z takich ciekawszych połączeń, któreśmy tu razem zrobili, to tutaj może pokażę. Tu jest Marka zakupiony syn Poker Face'a, oryginalny syn Poker Face'a z Andrea Drapy i on jest łączony na czarną samicę, córkę Lady Black Greg. Kolejne nasze połączenie to jest tutaj, to jest mój samiec akurat, to jest pełen brat zwycięzcy, brat Don Vincenta i tutaj Marek zakupił też gołębia od Pawła Mędrysy, także to jest jego partner. Kolejna tutaj para jest, tutaj można zobaczyć, gdzie jest nasze wspólne parowanie, jak hodowcy tu zobaczą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no trochę czarno się u mnie już robi w gołębniku. Bo to są gołębie, te wszystkie czarne samice, które są w tym gołębniku, to wszystko to są raz, dwa, trzy, cztery córki bezpośrednie po czarnej. Czarna jest parowana. No i jeszcze nie zapomnijcie hodowcy, że mam jeszcze jednego czarnego gołębia, który został mi z ligi. I tu też powiem ciekawą rzecz, odnośnie gołębiach ligowych, to pokażemy już następnym. Drodzy hodowcy, tutaj, jak pokazywałem wcześniej na filmikach, to jest gołąbek czarny, ten z naszej nieszczęsnej Kobalik. Już tłumaczę, co się w ogóle stało z gołębiami z Kobalik. W związku z tym, że no, nie popisaliśmy się, nie wyszło to, a wszyscy hodowcy, którzy zostali zaproszeni, traktowali to jako zabawę, nie jako, powiedzmy, źródło zarobku. I te wszystkie gołębie, które zostały mi podarowane, za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim hodowcom. Ja te gołębie u siebie, one są dla mnie bardzo wartościowe. Nie chcieliśmy wystawiać ich na aukcję, robić jakichś sztucznych podbić, jakichś kwot zubajońskich, a potem by się nagle okazało, że gołębie są u mnie, więc wobec Was tu wykazałem się uczciwością razem z hodowcami, które gołębie zostały. Gołębie są wszystkie u mnie, te gołębie sparowaliśmy. To jest ten gołąbek czarny, który jakby jedyny gołąbek czarny, który na razie jest u mnie, nie wywodzi się z linii Greg Team, tylko to jest od zająca Janusza, cukiernia Janda, Kobalik numer 217. I tutaj tak zrobiliśmy z hodowcami, ustaliliśmy, że te gołębie będą parowane u mnie i pierwszy albo drugi lęk pojedzie tych gołębi na wspólne gołębniki, po czym do poszczególnych hodowców, którzy sobie życzą, te gołębie powracają na parowania, po czym te gołębie znowu do mnie wrócą, także taka będzie kooperacja, bo dla wszystkich nas te gołębie są wartościowe. Tutaj jeszcze co mogę powiedzieć odnośnie tego odgrzybiania i co jeszcze stosujemy, bo jeden z hodowców zwrócił uwagę na filmie, że często moje gołębie nie mają tych łusek, mają raczej te piersi takie kurde różowiutkie, no fajnie wyglądają. Co ja robię, że tak jest? No powiem, że gołębie kąpiemy raz na czas w zwykłym szamponie dla ludzi o nazwie Nizoral albo DX60. Chodzi, drodzy Państwo, o zwykły szampon przeciwłupieżowy, bo czasami zdarza się tak, to nie jest zawsze, ale że gołębie tutaj mają wyrwane piórka, ludzie odrobaczają to, smarują różnymi maściami, w żaden sposób to nie działa, a czasami zdarza się tak, że te piórka wylatujące tutaj to jest nic innego jak grzybica skóry, która u ludzi ładnie grzybica skóry nazywa się łupież i po prostu gołębi to swędzi i one same sobie to wydziobują. Także jak to zrobić? Powiedzmy, że na taki wanienkę, tą słynną białą, którą mamy,
około tak 40-50 ml tego płynu. Można trochę więcej, trochę mniej. To się nic z tym nie stanie, nie zaszkodzi, ponieważ ludzie też się w tym myją, często małe dzieci, jak się człowiek napije. To jest też bez recepty, z apteki można kupić lub w jakiejś tam drogerii. Także raz na czas ja ze swojej strony polecam wykąpać gołębie w zwykłym szamponie o nazwie Nizoral bądź DX60. Chodzi o to, że te szampony zawierają lek przeciwgrzybiczy o nazwie ketokonazol, który no, bardzo fajnie działa tutaj właśnie na jakieś dermatofity czy grzybice skóry i my to u siebie stosujemy. Także to takie zakończenie. Także tutaj niech się kolega powoli Czapliński i doszedł kolejny przeciwnik, kolega Trybu, te ornaty tam ładnie reklamuje, opowiada, także rzuciliśmy też rękawice Łukaszowi Trybułowi, jest taka drużyna na Krakusie, on sam te pole wybrał, Trybu na Kobe, a moja drużyna to jest Koba na Trybułowe ornaty, także Łukasz szykuj się, bo armia czarnych po Ciebie nadchodzi. Dobry lot hodowcy, do usłyszenia, życzę sukcesów. W następnym materiale odpowiemy na kolejne Wasze pytania, które zadacie pod tym filmikiem i w następnym materiale omówimy troszeczkę rzeczy na temat suplementów i karmy, którą stosujemy. Karma już do nas przyjechała, no nie jest to żadną nowością, że karma jest Flornasa od Rafała Pasonia, także no z tego korzystamy od chyba paru lat, ale to wszystko pokażemy co i jak, z czym to suplementujemy. Moje porady: nie przesadzać z lekami, nie przesadzać z suplementami. Jak ktoś za dużo chce, to taka tabletka, kiedyś taką reklamę zrobiłem. Weź tabletkę, magicznych środków nie ma. Proszę zjeść sobie przed sezonem, uspokoić się. I co panowie? Dobry lot. Do usłyszenia.